przyrżnąłem kamerą w tamto drzewo i niestety puścił zaczep. I niestety utopiłem kamerę. Witam wszystkich. Znajdujemy się w miejscowości Chełsty nad Welem. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć parę słów o tym nowym packrafcie, którym od jakiegoś czasu pływam. Nie będzie to jakby pełna recenzja, będzie to jedynie moje wrażenia po tych kilku krótkich wyprawach, które nim odbyłem. Planuję na wiosnę albo może w lecie jakąś dłuższą wyprawę i do tego został on zakupiony. Ale dzisiaj spróbuję popływać w bardzo lodowatej, dość rwącej rzece, jak na te warunki tutaj tej części Polski. W międzyczasie będę rozpakowywał packraft i będę go pompował, ale pokażę, jak taki zakupiony zestaw z Alibaby prosto z fabryki wygląda. Tu akcesoria, taka kiepska pompka, którą można za 3 zł kupić, ale niestety przydaje się do tego packrafta. Jest skeg. Nie używałem, nie pływałem jeszcze ze skegiem. W ogóle bardzo rzadko używam skega. Jeśli w ogóle sięgam pamięcią, to chyba raz w życiu użyłem. Fajna sprawa. Poprawia to myszkowanie packrafta na wodzie, ale na zwałkach czy płytkich wodach, gdzie najczęściej pływam, jest nieprzydatne. Raz o mało to nie wyrwałem skega z bushrafta haskiego. Tu jest torba z workiem do pompowania, który też może służyć za jakiś taki średniej jakości dry bag. Tu jest sam packraft. Packraft jest dość ciężki. Nie pamiętam dokładnie jego wagi, ale myślę, że raczej koło 4 kg waży. Ale jest spory, jest długi. Na większe wyprawy i siedzi się w środku. I zestaw łatek w kolorze packrafta. Dają też taką małą linkę, nie wiem, raczej jako cumę, bo ona ma chyba z 5 metrów czy 10 metrów długości, więc do niczego innego się nie nadaje. I to tyle. I wszystko przychodzi w takiej torbie. Pojemność podejrzewam, że nigdzie nie jest opisana, ale wygląda mi na pewnie ze 100 litrów, jak nie ciutkę więcej. Kiepsko się w tym nosi packrafta, więc na wyprawy bym tego nie polecał, ale na takie przenoszenie z samochodu nad wodę jak najbardziej bardzo fajne, ponieważ bardzo łatwo się tam pakuje, przez to, że to jest takie duże, po prostu wrzuca się wszystko i można przesunąć. Dobra, zabieram się za pompowanie packrafta i opowiem później o... może zacznę od wad, a później będę się zachwycał zaletami tego packrafta. No, za każdym razem idzie mi zakładanie tego drysuita coraz lepiej. Ale nadal jest to jednak bolączka. No ale daje rewelacyjne poczucie bezpieczeństwa. Dobrze, wspomnę jeszcze o paru rzeczach, jak przebiegł proces kupowania tego na Alibabie. Zalogowałem się, najwięcej czasu zajęło mi znalezienie takiego modelu, jakiego szukałem, czyli
bardziej dłuższego niż szerszego, tak, znaczy dłuższego od standardowych packraftów, żeby był szybszy, więc padło na kopię Nomada Nomad SC1 MRS bodajże. Wygląda praktycznie identycznie, ma te same zalety i te same wady co Nomad, więc też polecam recenzję Nomada. Można się wtedy dowiedzieć więcej o tym konkretnym modelu. Skontaktowałem się z przedstawicielem producenta. Wszystko poszło szybko, sprawnie. Troszeczkę negocjowałem, może nie samą cenę, co koszty wysyłki. Okazało się, że jednak kilka dni dłuższa wysyłka może być o wiele tańsza. Łącznie zapłaciłem za packrafta z wysyłką, gdzie wysyłka dobre kilkaset złotych kosztowała. Około 1900 zł, nie pamiętam dokładnie. Wszystko to zależało tam od kursu dolara. Przyszedł właśnie taki zestaw, trwało to około 3,5 tygodnia, może 4, gdzie 2 tygodnie trwał sam proces produkcji. Nie kupowałem ze stoku, kupowałem produkt do wyprodukowania, także mogłem sobie wybrać kolor, wybrać jakieś akcesoria. To jest najbardziej standardowy, jaki oni mają. Można też zamówić sobie z 2 rodzajami deka, taki półdek, taki, ciężko mi to powiedzieć, pełny spray deck, tak? I też taki, który jest do połowy tylko ściągany, a pół jest na stałe zamontowana na tym packrafcie. Nieruszalna. Zdecydowałem się na wersję bez spray decku, bo to troszeczkę przedrażało sprawę o jakieś kolejne $150, a nie wiedziałem, czy nie ryzykuję tymi pieniędzmi, więc nie chciałem zbyt dużo wydawać. Poza tym nie mam totalnie doświadczenia ze spray deckami, więc nawet bym nie był w stanie ocenić, czy to jest dobre, czy złe rozwiązanie. Wiem, że packraft był specjalnie robiony dla mnie, ponieważ do teraz czuję jeszcze zapach, chyba zapach kleju albo zapach materiału, taki właśnie dość ostry, chemiczny. W tym momencie jest ledwie odczuwalny po jakimś miesiącu pływania i kilka razy kąpania go, ale jak przyszedł i rozłożyłem go w mieszkaniu, to zasmrodziłem całe mieszkanie. Na pierwszych paru spływach ciężko było go suszyć w mieszkaniu, więc musiałem w takiej kanciapie go suszyć, bo na balkonie nie dało rady ze względu na aurę ostatnio. Tak, bardzo, bardzo mocno śmierdział, co naprawdę mnie martwiło, że już mu tak zostanie, ale na szczęście to schodzi. Jedna z wad, dla mnie wada, wynika z konstrukcji tego packrafta. On musi mieć o wiele wyższe ciśnienie niż wszystkie inne packrafty, jakimi do tej pory pływałem, ponieważ gdy jest za mało powietrza w tym miejscu, gdzie jest wczepione to siedzenie, ten packraft potrafi się łamać. Tak jak do tej pory pływałem, nie stanowiło to jakiegoś niebezpieczeństwa czy problemu, ale no gdzieś człowiek ma z tyłu głowy, że ma trochę za mało powietrza w packrafcie. Packraft nie jest do końca sztywny, więc nie ma tak dobrej nautyki, jakiej powinien mieć. Więc stąd ta pompka. Więc spróbuję go dzisiaj napompować, ile dam radę i zobaczymy, czy poprawi to trochę ten problem z łamaniem się burt. Co do samego wykonania tego packrafta, poza tym zapachem, nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest bardzo fajnie. Wydaje się, że wszystkie punkty trzymają się bardzo mocno. Troszkę je już eksploatowałem, co niektóre. Ma
pasy stabilizujące. Jeszcze do końca nie wykminiłem regulacji, ale robią robotę. I właściwie zastanawia mnie tylko to zmarszczenie na dziobie. Na wszystkich nomadach, które oglądałem, to chyba nie występuje. Też trochę inaczej są rozłożone tutaj szwy u góry. Poza tym wyglądają identycznie. Jak na razie nie widzę, żeby mi to przeszkadzało. Jest to taka tylko estetyczna wada. Oczywiście ma swoje wady takie wynikające z konstrukcji, tak? Ale których jestem świadomy i byłem świadomy kupując. Czyli jest węższy, bardziej się przegina na boki, ale dzięki temu jest szybszy, siedzi się w środku, więc oparcia nie ma tak jak w standardowych packraftach, gdzie można się o rufę oprzeć. Tu jest tylko takie małe siedzonko, ewentualnie z tyłu jest dodatkowe miejsce na bagaż, więc można by tutaj wielką torbę wrzucić. Na dłuższych wypadach na pewno będę tak robił. Wielki jakiś dry bag z rzeczami, które będę potrzebował, umieścić z tyłu i zrobić z tego sobie wygodne oparcie, żeby móc w razie czego odpocząć. Ale to są wszystko rzeczy wynikające faktycznie z samej tej konstrukcji. Jest to ten packraft. Ten packraft nie ma mi zastąpić moich poprzednich packraftów. Ma uzupełnić pewną lukę, które nie były w stanie tamte packrafty wykonywać. Czyli właśnie szybkości i wygody wiosłowania. Tak? To jest najbardziej chyba kajakowaty packraft, jaki widziałem. Pomimo tego, że drysuit ma dodatnią pływalność, tam sporo powietrza jest w środku i pomimo tego, że Well jest rzeką płytką, ale niestety nurt jest trochę wartki, postanowiłem jeszcze dorzucić sobie kamizelkę wypornościową. Może coś to da. Plus muszę zamontować coś, co oczywiście już jakiś czas ze sobą wożę, tylko ciągle zapominałem mieć tego na wierzchu, a kolce lodowe nie działają, jeżeli nie masz ich na wierzchu. Tak? Szukanie w kieszeniach jest bez sensu. To trzeba mieć pod ręką, żeby w razie czego szarpnąć, wyciągnąć się na powierzchnię lodu. Nie przewiduję tutaj problemu z lodem. Może przy samym wychodzeniu na brzeg może być delikatny problem, ale tam już, tam gdzie zamierzam wysiadać, bo możliwe, że będę musiał wysiadać wcześniej, tam nie ma już takiego nurtu, żeby to stanowiło problem. O, tu już się zaczyna lód łamać pode mną, więc trzeba przedsięwziąć środki ostrożności. No, chwila strachu, bo się lód załamał, ale mam na sobie drysuit. Jest tylko do kaloszka mi wpadło trochę wody. Schłodzi mi odrobinę stopy.
Uhu. Nurt jest bystry, ale jest płytko bardzo. Co nie zmienia faktu, że trzeba zachować rozsądek. Tak 2 lata temu w lutym właśnie płynąłem tą rzeką tuż po roztopach. Nie było lodu, ale było wiele więcej wody i mam wrażenie, że było bardziej niebezpiecznie. O! Przy użyciu pompki problem z łamiącym się packraftem zniknął. Wow, wow, wow. A co to było? Pierwszy raz widzę, żeby coś takiego mi packraft zrobił. No jednak się będzie trzeba przyzwyczaić do tego, trochę inaczej się zachowuje. Mamy zator lodowy. Spróbuję tam sobie wysiąść i go obejść. O. 2 lata temu po tych roztopach nie było mowy w ogóle o czymś takim jak wiosłowanie pod prąd. Okay. No i perfekto. Podzielę się wrażeniami z płynięcia tą rzeką tym konkretnym packraftem, bo płynąłem ją w lecie i w zimie IPR 500 i latem bushraftem. Fajnie się sprawuje, troszeczkę go obraca przez to, że jest za długi, albo to ja muszę się przyzwyczaić, że tuż za moim tyłkiem packraft się nie kończy, tylko jeszcze ciągnie się kawałek. Więc... ale trzyma się na wodzie dzielnie, naprawdę bardzo nisko się zanurza. Jak jest tak ładnie napompowany, nie łamie mi się już. Rewelacyjnie. Jedyne co pozostaje, to przyzwyczaić się do długiego ogona. Korzystając z momentu, że jest trochę spokojnie, przypomniało mi się jeszcze parę uwag co do samego kupowania sprzętu na Alibabie. Warto korzystać tylko i wyłącznie z tych zweryfikowanych dostawców, którzy są na Alibabie. Oni będą mieli taki symbolek przy swoich sklepach. To o tym można poczytać na stronie głównej Alibaby. Korzystać tylko i wyłącznie z czata Alibaby, nie wychodzić na jakieś zewnętrzne komunikatory, bo później będzie ewentualne oszustwa ciężko udowodnić, a jednak portal Alibaba ma tam jakiś program ochrony kupującego. Więc pozostać w ramach portalu czy aplikacji. I taki pro tip,
Jeżeli nie zamierzacie tam z nimi bardzo często współpracować, tylko chcecie jednorazowy zakup zrobić, załóżcie sobie nowego maila i użyjcie jego do logowania się. Po prostu ilość później informacji o tym, o różnych ofertach, przecenach jest zatrważająca. Jest to taki spam straszny, że po prostu warto nie używać swojego głównego maila. Tylko i wyłącznie z tych powodów. Bo wypisanie się z tych wszystkich newsletterów i notyfikacji push bywa troszeczkę problematyczne, więc lepiej zrobić to na komputerze z innego maila, może niekoniecznie z aplikacji. Chyba że Wam to nie przeszkadza. Nie jest to niebezpieczne, jest to po prostu momentami irytujące. Wszystkie te manewry, które muszę tutaj wykonywać i narzekam, że mam packraft trochę za długi, to musicie pamiętać o tym, że wystaje mi jeszcze na dobre 1,5-2 metry z przodu kamera. Więc sama długość packrafta, który ma prawie 4 metry długości, plus jeszcze muszę uważać na tą kamerę. Ona czasami nad przeszkodami przejdzie, ale muszę być świadomy jej przy każdym manewrze. No, to mamy co, 5,5 metra długości. Et voilà. Niesamowicie to wygląda. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem tutaj. Okay. Tu jest lód, który się najprawdopodobniej pode mną załamie. Ale packraft ma prawie 7000 centymetrów tej powierzchni, którą w tym momencie dotyka. Ja ważę może z wszystkim koło 100 kg. To daje jakiś nie wiem, kilkanaście gramów na centymetr nacisku, w przeciwieństwie od kilku kilogramów w tych butach. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę obciążeń punktowych, krawędziowych, które są o wiele wyższe, ale pozwala to relatywnie bezpiecznie przemieszczać się po czymś takim. No proszę bardzo, nie było to bardziej uciążliwe niż zwykła zwałka. Wręcz było nawet łatwiejsze. Łapą. Wracając do zakupów z Alibaby, co do legalności takiego zakupu, towar przychodzi do Was w paczce tak, jakbyście nie wiem, kupili go na AliExpressie czy na jakimkolwiek innym portalu. Po prostu pewnego dnia pojawia się u Was paczka
Producent oczywiście twierdzi, że towar był oclony, odprawiony, VAT zapłacony. Czy to jest prawda? Ciężko powiedzieć. Raczej i tak, i nie. Najprawdopodobniej tego typu towary są odprawiane masowo, mogą być odprawiane jako zupełnie coś innego, żeby obniżyć stawki cła, żeby obniżyć VAT, może być podawana inna wartość. Więc jeżeli chcielibyście dokonać takiego zakupu i wprowadzać ten towar na rynek, to zapewnienia producenta i tego sprzedawcy w Alibabie to jest za mało. Rezerwat przyrody Piekiełko. To chce się teraz powiedzieć, że piekło zamarło. A! Przez tą wystającą kamerę najprostsze manewry stają się po prostu tak skomplikowane. To jest kolejna zaleta tego Packrafta. Można się położyć do tyłu, ponieważ nie ma z tyłu tej burty. Piękne jest to miejsce. Polecam je szczególnie latem. Jest trochę mniej wody, ale czasami można sobie pospacerować z Packraftem. A teraz to jest sporo adrenaliny nawet. Wihuu! Przyrżnąłem kamerą w tamto drzewo i niestety puścił zaczep. I niestety utopiłem kamerę. Za jakieś pół godziny spędziłem próbując ją wyciągnąć, ale znaczy znaleźć. Ale przy tym nurcie jest to mało prawdopodobne. Jeszcze chwilę spróbuję poszukać, ale mogła polecieć i kilkadziesiąt metrów, a także mogła opaść na dno zaraz w miejscu, gdzie wpadła. Nie wiem. Do następnego. Muszę zacząć oszczędzać na kolejną kamerę. Pewnie chwilę nie będzie filmu. Do zobaczenia. 1 week later. Nic nie widać. Ponad pół godziny brodzenia w lodowatej wodzie znalazłem. Nie wierzę. Nie wiem, czy działa, nie chcę jej na razie uruchamiać. Nawet jeżeli jest zepsuta, to na pewno teraz zadziała DJI Care, czyli będę mógł ją odesłać i powinienem dostać za niewielką opłatę nową. Więc za jakiś czas ruszam dalej z kręceniem. A śmieć odzyskany. Plus jeszcze kilka innych.